Witam Państwa w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Kleparza i Jarmar Krakowska Florencja. Ja nazywam się Ryszard Rozumkiewicz i będę dzisiaj Państwa oprowadzał. Sama nazwa pochodzi od folwarku, który znajdował się na tutejszej jurydyce. Folwark ten był sprytnym rozwiązaniem, ponieważ stanowił on źródło utrzymania katedry retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stąd też nazwa, więc nie było żadnego retora ani retoryka, który by tutaj mieszkał, tylko właśnie od tej katedry jurydyka brała swoje miano. Inna nazwa tej jurydyki to Ossolińskie. W XVII wieku znajdziemy tą informację na mapie. No i to, co już Państwo zauważyli, to cały ciąg kamienic projektu Teodora Talowskiego z lat 1888, właściwie do początku wieku XX. Pierwszy bohater to dom pod śpiewającą żabą. Mamy tutaj jego reprodukcję, ona może będzie słabo widoczna, więc może podejdziesz i tam są istotne różnice, gdyż sam budynek powstał w latach 1889-1890 i żaba, którą Państwo widzicie, była zwieńczeniem tego budynku. Ona stała na takim też wykolistym szczyciku. Natomiast w 1990 roku Wiborski nadbudowuje kamienicę. I co warto wspomnieć i o czym musimy pamiętać przy Talowskim, kamienicę Państwo doskonale znacie, no to oczywiście te cegły, które używane były w sposób dekoracyjny, pochodziły one z zaufanych czy własnej cegielni Talowskiego i to się później mściło na osobach nadbudowujących, ponieważ Wiborski, nadbudowując jedno piętro, nie osiągnął zamierzonego efektu, no i Rada Miasta nakazała mu pomalować to piętro farbą. Kamienica pod Osłem. Festynalem to 1887, 1891 pod Osłem, to są domy własne Talowskiego. W kamienicy pod Osłem, która ozdobiona jest herbem, na którym znajdziemy insygnia wolnomylarskie. Talowski miał mieć rzekomo taszarnię w podwórzach i hodować tam egzotyczne ptaki. Sentencja mówi o tym, że każdy jest kawanem swojego losu, natomiast sąsiednia kamienica została sprzedana przez córki Talowskiego i jego zięć Wilhelm Ripper kupił samochód wyścigowy Bugatti, który możemy oglądać tutaj, Type 37, rzekomo właśnie częściowo z tych pieniędzy